Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na poradnik o Blenderze, a właściwie to o modułowym modelowaniu samochodu z wykorzystaniem operacji logicznych i wtyczki Bool Tool. Jeżeli ten temat poradnika Was interesuje, to zapraszam do dalszej części filmu po krótkim intro. Modelowanie rozpocznę od Cube'a. Ale zanim przejdę do modelowania, to na moment przeniosę się do zakładki Edycja, Preferencje, Wtyczki i poproszę Was o włączenie następujących wtyczek. Tych dwóch i tych dwóch. Teraz, gdy będziecie już mieli te wtyczki włączone, tak jak ja, można rozpocząć proces modelowania, no i choćby używać narzędzia do wykonywania operacji logicznych, dodawania, odejmowania, tworzenia wspólnej części. No, a więc przejdę do rzeczy. Na początek wymodeluję sobie po prostu korpus samochodu. A więc przejdę do trybu edycji, włączę tryb przezroczystości, skala Y, no i sobie tutaj powiedzmy, zrobię taką wstępną bryłę. Wypozycjonuję ją właściwie, no i może tutaj jeszcze przeskaluję względem tej osi, żeby dodać trochę szerokości. A więc to będzie korpus mojego auta. Zaznaczę wybrane, można powiedzieć, to krawędzie i tutaj dokonam sfazowania tej krawędzi. O tak, żeby po prostu ten element nabrał taki kształt. Teraz zaznaczę tu i tu i również Ctrl B, faza. Mam taki moduł. Dobrze. I teraz proszę ja Was, mając już bryłę takiego samochodu, będę mógł dodać kolejny obiekt, bo przy pomocy kolejnego obiektu dokonam cięcia. Jest nowy obiekt, najlepiej to edytować go w trybie edycji, a więc przechodzimy do trybu edycji, GZ, pozycjonuję sobie na przykład tutaj, od razu rozciągam skala X, tak żeby tu wychodził poza ten obrys. No i teraz proszę ja Was, będę sobie modelował określony kształt. Tą krawędź Ctrl B, tu zrobię takie cięcie. I jeszcze sobie wszystko przeniosę gdzieś tak lekko tutaj w tył. I teraz przy pomocy tego obiektu wytnę sobie z korpusu kawałek, a więc zaznaczam ten obiekt pomocniczy, zaznaczam główny korpus samochodu, no i używam operacji odetnij kawałek. Odciąłem kawałek i mam już nowy segment. Teraz mogę oczywiście ten segment zaznaczyć i dalej go edytować. I tutaj zrobię coś na kształt kabiny, a więc sobie wyekstruduję do góry, tak? Teraz zobaczę, jak to wygląda z boku. Skala X, tak, bo to jest oś X. Krawędź
G, Y. No i powiedzmy, że to będzie kabinka mojego samochodu. I mam już dwa przystające do siebie obiekty. I może ten główny obiekt zaznaczę go i nazwę go samochód. A ten obiekt drugi zaznaczę i nazwę go kabina. O, super. Teraz dodam sobie nowy obiekt. Będzie to cyrkiel. Tak. Zrobię tutaj, żeby miał 64 segmenty, a więc był bardziej taki dokładny. No i co? Przejdę do trybu edycji, do przodu i sobie cyrkiel zrotuję o 90 stopni. Mówię cyrkiel. Cylinder zrotuję o 90 stopni. No i teraz będę edytował ten bok i ten bok. Ten poligon, Ctrl B i znowuż tu sobie zrobię fazę, tak? Zaznaczę ten i wyekstruduję do wewnątrz i tu zrobię taki skos. I teraz znowuż to samo z tej strony. I na razie tyle. I teraz proszę ja Was, zaznaczę cały ten obiekt, przemieszczę go w prawo, no tak, żeby tutaj wychodził. Teraz zaznaczę ten segment, G, X, tu go przemieszczę, o, w tym kierunku, tak? I teraz wyekstruduję, skala i tutaj sobie wyekstruduję tak do środka. I teraz tą twarz, którą mam, X, ja sobie w ogóle ją usunę. A więc usuń tą twarz i po prostu jest tutaj wycięty otwór w tym kole. Dobrze. Teraz do tego obiektu dodam modyfikator lustro. Widzicie, już mam tutaj bliźniaka po tej stronie. Włączę opcję przyciąganie do środka i dlatego tutaj tą twarz wyciąłem z tego względu, żeby po prostu nie mieć artefaktów G, X i mogę sobie ten element połączyć, na przykład go jeszcze ciut przeskalować, żeby nabrał taki wygląd, powiedzmy, tylnego mostu, o, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tutaj mogę jeszcze to przeskalować. To się robi po jednej i po drugiej stronie. No mam taki detal, koło. I teraz zaznaczę sobie to koło, G, Y i je sobie ustawię tu, w tym miejscu. Tak. Jak już mam takie detale zrobione, to teraz włączam jeszcze oś symetrii na modyfikatorze względem osi, jaka to jest oś Y, bo zielona. I już mam koło bliźniaka. Szybko, łatwo i skutecznie. Dobrze. Tak to wszystko wygląda. No i oczywiście te elementy, które sobie tutaj przypisałem, je nazwę koła. O. OK. Żeby wiedzieć, o co chodzi. I teraz proszę ja Was, mając już takie koła, zaznaczę obiekt, zduplikuję go, Shift D chyba polecenie, tak? O, już jest duplikat, koła 1 mi wskoczyły. I teraz mam obiekt koła 1. Zaznaczam bryłę karoserii i wykonuję operację odetnij. Odciąłem z kabiny koła. I teraz jak koła ukryję, no to widzicie, że mam tutaj
wycięte takie otwory. Tu się tym nie przejmuję, bo i tak tutaj będę ciął. I teraz proszę ja Was, zaznaczę sobie koła. Przejdę do takiego trybu przezroczystości i wszystko przeskaluję, a więc skala i to koło pomniejsze. I żeby teraz mi tutaj nie wchodziło, to GX, tak, o tu oddalę, GX w tą stronę pójdę, tak, a nawet można jeszcze powiedzieć, że to bardziej przeskaluję. O tak ustawię, teraz mi pasuje, widzicie, nie? I co mogę tu jeszcze zrobić? No na pewno muszę się oddalić troszeczkę tutaj z tym, GX. O, taki odstęp, a z tej strony jest OK. Ja będę modelował taki coś a la wojskowy pojazd. Można powiedzieć, to będzie taki pojazd dowódcy batalionu. Jeżeli wiecie, co to jest batalion w wojsku, no to... Ale dziś to wojsko ma takie, można powiedzieć, lekkie formacje, mniej liczebne. OK. Mam taki element, takie elementy, tak to wszystko na razie wygląda. Teraz proszę ja Was, znowuż sobie dodam element nowy, add i będzie to klocek. Najlepiej, jak ja mówię, w trybie edycji przenieść go skala GY i powiedzmy, będę chciał tutaj ukazać troszkę elementów i teraz tak zaznaczę tą krawędź, Ctrl B, tu zrobię fazę taką i proszę ja Was, teraz zaznaczę ten tylny poligon, tak, i ten, i skala, o, tak do wewnątrz to wpuszczę. No, żeby taki detal otrzymać, jak to mi tutaj na bok zachodzi. Dobrze, bo G, Y, o, tu pokażę połowę koła. GZ, o, tu pójdę troszeczkę w tym kierunku. No i teraz ten element mam. Oczywiście, żeby już tutaj nie męczyć się, no to z drugiej strony, a właściwie to jeszcze tu chciałem dodać na tej krawędzi Ctrl B i zrobię sobie taką małą faskę. O, to będzie ciekawszy element. No i oczywiście przy pomocy modyfikatora lustro utworzę bliźniaka względem osi Y. Mam tutaj z tyłu bliźniaka. Dobrze. Teraz popatrzmy, jak to wszystko się sytuuje. Aha, on sobie tu wchodzi, dobrze. No i teraz te elementy, które mam, oczywiście znowuż odejmę od korpusu. I wyciąłem sobie tutaj taki detal. Może zrobię to jeszcze inaczej. Ctrl Z. Cofnę się. Tak, wejdę jeszcze do trybu edycji i tutaj zaznaczę ten dolny segment GZ, obniżę tu w dół. Dobrze, i to odetnę. Już na stałe. I teraz z przodu i z tyłu mam takie elementy. Dobrze. Teraz, żeby ten samochód trochę się różnił między tyłem a przodem, to tutaj dodam sobie cuba, skala, GY, tu go wrzucę.
Tak, wpuszczę. Zaznaczę tutaj tą krawędź. Ctrl B i tutaj ustanowię. O. Tak. Skala X. Jak to wygląda na podglądzie. Tak. I tutaj GZ. Dobrze. No i teraz mam takie dwa elementy zrobione. Oczywiście zaznaczam korpus samochodu i teraz stosuję nie odejmowanie, a dodawanie. I po prostu ten kształt dodam sobie tutaj do obiektu i będę miał teraz taki układ. A więc niech to auto się troszeczkę różni, dobrze? Super. No i można powiedzieć, że takie główne zespoły na samochodzie mam zrobione. I teraz będę sobie jeszcze wycinał. Cube, tutaj skala. Skala X, tak. I teraz już do trybu edycji przejdę sobie, zaznaczę tutaj ten poligon GY. Skala X. O, i tu zrobię taki kąt. Widzicie, będzie tu takie wycięcie od góry w tej pokrywie. I teraz zaznaczam ten obiekt, korpus auta i tutaj odejmij. Wyciąłem sobie otwór. No powiedzmy, taki mam detal. Teraz zaznaczę sobie tutaj elementy, powiedzmy, na takie światła, tak? Teraz muszę patrzeć, jak tutaj powycinane to jest. To lepiej to zrobić w widoku z boku. I teraz tak. Oczywiście robię klocek. Tryb przezroczystości. Wchodzę do trybu edycji. Skala. Tu ustawię, tak. Skala Y. O. I zrobię tutaj taki element. I wiecie, nie chce mi się już tutaj GX. Tak. Tu to wszystko wystawię. Jak to wygląda? Skala X. I ustawię sobie taki element. I oczywiście tutaj już zrobię, proszę ja Was, bliźniaki przy pomocy modyfikatora Mirror. No, żeby mieć to samo z przodu, z tyłu. Wracam do trybu edycji. Zaznaczam korpus. I teraz, proszę ja Was, dokonam operacji. Odetnij kawałki. No i mam teraz, widzicie, już takie moduły poodcinane. Teraz ja sobie zaznaczę te moduły, o, te poodcinane. I tutaj znowu wejdę do trybu edycji. Tak. Oczywiście zaznaczę wszystkie krawędzie. Właściwie to jeden tylko
obiekt wystarczy zaznaczyć Ctrl B. I tutaj zrobię sobie taką fazę. I wtedy mam fajny taki motyw tutaj na aucie, tak? Tylko teraz tak. Jak ja sobie tutaj to odciąłem, to te wszystkie modyfikatory lustrzane utraciłem. A więc jeżeli chciałbym na tych wszystkich elementach zrobić te fazy, bo widzicie, do tego nowego obiektu już modyfikator po wykonaniu operacji logicznej według tej pierwszej grupy zniknął. A więc muszę zaznaczyć sobie ten i ten z Shiftem i teraz Ctrl B i tu robię faskę, o taką delikatną i mam teraz takie przystające detale, tak? Żeby to trochę inaczej wyglądało. Teraz znowu przejdę do zaznaczenia. Zaznaczę sobie ten element, wejdę do trybu edycji i proszę ja Was, teraz zaznaczę sobie te tylne elementy, tak, Ctrl B. I tu już faskę taką większą, jeszcze mogę włączyć opcję taką ochronną, żeby po prostu nie przedobrzyć. Tak. I teraz mogę złapać, żeby to mi się troszeczkę różniło. GZ. Tu uniosę bardziej to do góry, żeby po prostu różniły mi się te elementy i nie były takie jeden do drugiego podobne. Teraz patrzcie, zaznaczam ten wycięty segment, przechodzę do trybu edycji i teraz proszę ja Was tak. Będę zaznaczał krawędzie, ale tylko na zewnątrz. Zaznaczę te poligony. Tak. I teraz przejdę na zaznaczenie krawędzi. Mam zaznaczone krawędzie i tylko odejmę tą krawędź i tą i to samo. Na tym i na tym. I mam zaznaczone te pętle. Ctrl B i tu wykonam też fazę taką, żeby mi tutaj weszło do wewnątrz. I wtedy uzyskuję taką fajną strukturę tutaj bryły, że jakby ta kabina jest osobnym modułem całego tego samochodu. Fajnie to będzie wyglądać. Teraz proszę ja Was tutaj jeszcze sobie porobię kilka segmentów. Cube. Skala Y, tak. G. Tu przejdę. Tak. I teraz w trybie edycji zaznaczę tutaj G, Y i pojadę tak. No i teraz znowuż tutaj i tu zrobię wycinek przy pomocy tego cube'a na obiekcie. A więc robię wycinek. Mam tutaj, powiedzmy, już maskę zrobioną w samochodzie, tak? A lampy zostają. I podobny zabieg z tyłu. Też cube. Tak. Skala X. I odcinam element.
No więc już mam takie segmenty. To samo mogę zrobić na podwoziu. No i proszę ja Was, też tutaj przy pomocy narzędzia odetnę, taki detal. A więc można powiedzieć, że zrobiłem kilka modułów, lampy mam, to kabina jest. I teraz przejdę do bardziej zaawansowanych rzeczy. A więc będę używał modyfikatorów, żeby ten model swój ubogacić. I może tak. Włączę sobie opcję Pokaż krawędzie. No to jest istotne. I teraz tak. Zaznaczę sobie koła samochodu. I do kół samochodu będę dodawał modyfikatory. A potem te modyfikatory z kół będę kopiował na sąsiednie elementy. Jednocześnie będę miał podgląd, jak wygląda koło, jak będą wyglądały inne segmenty nadwozia. I teraz patrzcie. Dodaję modyfikator na początek weld, taki, który łączy wierzchołki na przykład w zasięgu 0,3 Tak, teraz dodam kolejny modyfikator bevel i tutaj dystans ustawiam tak samo 0,030. Włączam opcję utwarć normalne, dodaję 3 podziały i tutaj kąt ustawiam wartość na 70. Od razu obserwujcie też, jak wygląda krawędź tutaj na obiekcie. I teraz jak się przełączę tutaj na kąty, metoda limit, no to widzicie, że kąty będą decydowały 30 stopni i teraz te krawędzie, które mają być sfazowane, zostały sfazowane na kołach. Super. Włączyła mi się opcja autowysmuklania. Oczywiście na moment przenoszę się do zakładki obiekt data, normalne i tu sobie włączam opcję autowysmuklania. Specjalnie jeszcze nie widzicie różnicy, ale na pewno ją zobaczycie, jak dodam sobie jeszcze jeden modyfikator wygładzający. I wtedy widzicie, że to koło zostało wygładzone. Zwinę te modyfikatory i teraz zobaczcie. Tak jest na ostro, tak jest na gładko. Jak wyłączę podgląd wirowy, no to teraz widzicie, jaka fajna faska jest tutaj na kole. I w ogóle na tych detalach. Zresztą mógłbym sobie teraz, już mając taki obiekt do dyspozycji, mógłbym jakieś tam dodatkowe edycje robić, ale to chyba nie czas jest, bo za długi by ten poradnik wyszedł. A mnie chodzi, żeby Wam pokazać najbardziej takie proste rzeczy. No dobra, to przywracam widok wirowy. Mam tutaj taką fazę. Teraz proszę ja Was, zaznaczam sobie korpus samochodu. Shiftem do zaznaczenia dodaję koła. I używam polecenia Ctrl+C. Bo mam tam wtyczkę włączoną kopiuj atrybuty menu. I wybieram opcję kopiuj zaznaczonego elementu, a więc z kół. I wybieram, który modyfikator mi jest potrzebny. Weld, bevel, no i ten wygładzający. OK. I teraz te modyfikatory od razu z automatu zostały dopisane do korpusu. I korpus jest podświetlony na kolor pomarańczowy. A więc coś muszę z tym korpusem zrobić. Przełączam się teraz na korpus i tutaj mam komunikat. Włącz funkcję autowysmuklania. I już funkcja autowysmuklania została włączona.
i mam fazy zrobione. No i teraz zaznaczam kolejny element. No i tak robię, tak? Powiedzmy, mogę sobie ten element, a dobrze, już pojadę teraz może w milczeniu, bo wiecie o co chodzi. Ja sobie te modyfikatory przekopiuję, dobrze? I teraz akcję filmu przyspieszę. No ok, przekopiowałem sobie modyfikatory, teraz jestem przy tym obiekcie, tutaj, przy kabinie. I będę sobie mógł wejść do trybu edycji, no i pozaznaczać, powiedzmy, aha, bo nie ten obiekt zaznaczyłem, o, i teraz zaznaczam sobie, powiedzmy, ten element i robię skala X. Tak. I tu zrobię sobie takie odejście. Zaznaczę to. Skala X. I tu po prostu te drzwi sobie lekko wypuszczę. A teraz może zrobię taki myk. Zaznaczę tą płaszczyznę, skala x0. O, i tu będę miał taki ostry element i to samo tu, skala x0. A więc ustawiam wszystko pod kątem. Dziwnie to wygląda, no ale tak wygląda samochód. Teraz mogę złapać sobie tą krawędź i tą i skaluję względem osi X, ale tak, żeby tutaj uzyskać ostry kąt, bo chodziło mi o to, żeby ostre kąty tutaj były. Teraz powiedzmy, mogę złapać jeszcze ten element tu i skala X. I doprowadzę tutaj do ostrego kąta, bo jak widzicie, mogę sobie robić krawędzie z fazą i te krawędzie będą na ostro, a te krawędzie, na których fazy nie ma, będzie kształt taki bardziej wyoblony obłój. O to mi chodziło, żeby to Wam pokazać. Jak ja kontroluję sobie na przykład krawędzie. I teraz tak, mam kabinę i proszę ja Was, do tego obiektu dodam jeszcze jeden modyfikator do stosu. Mam taką kolejność modyfikatorów i dodam modyfikator Solidify. A więc taki modyfikator, który dodaje mi objętości do obiektu. Teraz się tu przełączę i zobaczcie, że jak ten Solidify będę sobie tutaj, no to widzicie, on dodaje mi grubości ścian. Bo ten modyfikator Solidify będzie mi potrzebny. I teraz ten modyfikator Solidify, powiedzmy, tu sobie ustawię wartość 3000, a więc takie grubsze ścianki zrobię. I modyfikator Solidify w stosie powędruje na sam szczyt. Tutaj. A po co, to za moment się okaże. Praktycznie tu się na obiekcie nic nie zmieniło, z tym, że ten obiekt nie jest pełną bryłą, a jest bryłą wyciętą w środku. I teraz popatrzcie. Dodam sobie nowy obiekt. Będzie to klocek, tak? Mogę to zrobić od klocka. Albo zrobię sobie od plana.
Dodam plane'a, tu na dole się dodał. O. Przejdę do trybu edycji, włączę widoczność wierzchołku, żebyście widzieli. R zrotuję z kontrolem o 90 stopni, GX i przesunę sobie plane'a tutaj, poza drzwi. I teraz proszę ja Was, przy pomocy tego plane'a będę sobie tutaj wycinał kształt. Tak. O. Tak, pójdę wyżej. Tak, Ctrl R, tutaj w tym miejscu dodam GY i tu wyekstruduję względem osi Z do góry. No i ten wierzchołek pójdzie tu, w ten rejon. Zaznaczę wszystko i ekstruduję to do wewnątrz, tak? O, tak głębiej. No mam taki nowy obiekt. I teraz proszę ja Was, o, on się tutaj wcina. I teraz dodam modyfikator Mirror, no i zrobię bliźniaka względem osi X. Mam zaznaczone te elementy, zaznaczam teraz ten mój segment z samochodem, można powiedzieć z korpusem kabiny i wykonam cięcie przy pomocy tej opcji, ale skorzystam z tej drugiej części. A to po to, żeby ewentualnie móc tutaj pewne poprawki nanieść, zmieniać i tak dalej. Nie robię tego od razu, tak destrukcyjnie, tylko po prostu to robię na 2 razy. I teraz zobaczcie, mam ten element zaznaczony i muszę właściwie ustawić modyfikatory i tego plane'a przenoszę ponad modyfikator bevel, nie wyżej. Musi być taka kolej modyfikatorów zachowana. Solidify Weld, ten element przycinający, bevel, no i wygładzający. Co to nam dało? Teraz przechodzę do kabiny, bo ona jest wyświetlana na kolor pomarańczowy i znowuż to i 2 razy do góry. Teraz mogę już ukryć sobie ten element pomocniczy i zobaczcie, że mam drzwi wycięte, ale jednocześnie te drzwi są wycięte nie w całości z bryły, tylko po prostu taka, jaka grubość jest ścianek przypisana do tego segmentu i mam po jednej i po drugiej stronie drzwi. Tak. Teraz już na szybko dodam sobie znowuż kolejnego cube'a. Teraz cube'a dodam, przejdę do trybu edycji już, żeby to przyspieszyć, skala. Tu sobie usadowię skala Z. Tak. No i tutaj G, Y, tak. Jak się domyślacie, to będzie szyba wycięta, tak. I teraz GX. Tu sobie pozycjonuję. Jak tam głęboko wejdę, to nie ma to znaczenia. Dodaję modyfikator lustro. Mam z drugiej strony bliźniaka. O, są. No i teraz już zaznaczam moje drzwi. Nie kabinę, a drzwi. I znowu zrobię slice. Mam szybę wyciętą i zaznaczoną. No i teraz znowu porządkuję modyfikatory. To samo robię na tym elemencie pomarańczowym. Porządkuję. Klikam.
ukrywam. No i jest tak. I jeszcze zrobię na koniec jedno cięcie na kabinie. Cube, tutaj skala, tak, to już sobie tak na oko dopasuję. GZ. Tryb edycji. Skala X. I powiedzmy, że to będzie taka większa szyba. Tak, zaznaczam kabinę, bo to na szybie jest kabina, slice, wyciąłem sobie tutaj taką szybę, a więc taki detal. I znowuż porządkuję modyfikator pod plane'a, teraz zaznaczam element kabiny. No i powiedzmy, mógłbym sobie tutaj jeszcze jakieś detale pododawać, jeżeli by to było konieczne. No może jeszcze tak szybko jeden. I ten cube, żeby mi się tutaj fazy wszystkie pokazały ładnie, to musi na sam szczyt pójść. A ile idzie? Dlatego na sam szczyt, ponieważ tutaj nie mam dodanego modyfikatora Solidify. Bo dla tego obiektu jest modyfikator Solidify i tu będzie inny układ modyfikatorów, inna kolejność modyfikatorów. Tutaj nie ma modyfikatorów Solidify, bowiem tutaj mam do czynienia z całą bryłą. No i tak to wszystko wygląda. Teraz powiedzmy, jeżeli byśmy chcieli, na przykład tu bym chciał jakieś wcięcie zrobić, czy w tym, no jest to wszystko możliwe. No ale mniej więcej wiecie, o co chodzi. Bo teraz mogę każdy element zaznaczać, dodawać takie elementy, tam wycinać, kombinować i tak dalej. No zobaczmy, jak ten mój samochód będzie wyglądał. Na podglądzie może jeszcze dodam add mesh plane'a. I na koniec jeszcze Wam pokażę w kolorach. A więc mamy do czynienia z różnego rodzaju segmentami. Tak jak sobie to wszystko pociąłem. I tak wygląda mój, powiedzmy, taki ala wojskowy samochód. No i tym akcentem zakończę ten swój dzisiejszy poradnik. Myślę, że będziecie chcieli od teraz już korzystać z wtyczki do operacji logicznych, która jest na wyposażeniu standardowych wtyczek Blendera, bowiem przy pomocy tego narzędzia naprawdę super efekty możemy uzyskać. A teraz już dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście do usłyszenia w moim kolejnym poradniku. No i co? I serdecznie Was zapraszam do odwiedzania mojego kanału na YouTube. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.